Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Druga Strona Sukcesu. Dzisiejszym moim gościem jest Monika Sowińska. Monikę poznałem na jednej z imprez Founders Beer. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać, jeszcze nie miałem pojęcia, jak ważnym tematem się zajmuje. Dopiero potem w tej drodze foundera i byciu CEO doszło do mnie, jak ważne są to tematy, a moim zdaniem bardzo zaniedbywane, niewyeksploatowane w sieci. Dlatego postanowiliśmy nagrać razem odcinek. Witam Cię, Monika. Czy chciałabyś powiedzieć kilka słów o sobie i powiedzieć, czym się zajmujesz? Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiadomo o której godzinie. Ja jestem coachką i mentorką biznesową. Specjalizuję się w rozwijaniu kompetencji przedsiębiorczych, zarządczych, liderskich. Lubię mówić, że wspieram ludzi, którzy rozwijają biznes, bo chcą zmieniać świat, ale giną gdzieś we własnych aktywnościach. Albo się wypalają, albo się miotają, albo się blokują. I ja uczę tak zarządzać biznesem, żeby z satysfakcją i sukcesem realizować odważne wizje. I od niedawna też jestem licencjonowaną konsultantką odporności psychicznej, ponieważ jak się okazuje, wszystkie te elementy, z którymi ja dotychczas pracowałam, z founderami, założycielami, z przedsiębiorcami, one mieszczą się w tym modelu odporności psychicznej i w zasadzie to, co ja robiłam, to rozwijałam odporność psychiczną. Więc teraz dodatkowo mogę to zmierzyć i zbadać i to może być punkt wyjścia do dalszej pracy. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie. Zazwyczaj moimi gośćmi są przedsiębiorcy. Ty jesteś dzisiaj tutaj bardziej w charakterze osoby, która wspiera przedsiębiorców w tej ich drodze, ale i tak spróbuję zapytać Cię, czy masz jakąś biznesową wpadkę, jakiś fuck up, którym chciałabyś się podzielić, z którego można coś przydatnego wywnioskować? Ja przez 15 lat ponad pracowałam w biznesie w różnych obszarach jako menadżerka, też takich pionierskich różnych rozwiązań, wdrażania innowacji, transformacji rynku, no najróżniejszych kwestiach, więc na pewno miałam jakieś wpadki poważne w swojej karierze, ale jako coachka to myślę sobie, że jak wystartowałam z tym swoim własnym biznesem, czy z taką biznesową działalnością, to odkryłam, jak wiele mam do przepracowania sama ze sobą, że są pewne kwestie, które mnie gdzieś zatrzymują, że z czymś mi jest trudno, że trudno mi jest wchodzić w jakąś zmianę czasem i zupełnie tego nie rozumiałam, więc poszłam na terapię, żeby po pierwsze być dobrym coachem i doskonale wiedzieć, co jest moje, a co jest klienta i co się tam we mnie dzieje w trakcie sesji, ale też po to, żeby właśnie popracować z tymi swoimi różnymi oporami, blokadami, jakimiś takimi kwestiami, które nie pozwalały mi płynnie w tym biznesie funkcjonować. I to powodowało, że ja robiłam 2 kroki w przód i 3 kroki wstecz czasami. No, czasami te proporcje były inne albo odwrotne, ale generalnie miałam to poczucie, że to przez to, że ja pracuję ze sobą samą, to trochę trudno mi jest pracować nad biznesem i że to bardzo wolno idzie, ale to też jest taka cecha ludzi nastawionych mocno na cel, na osiąganie, że nam się wydaje ciągle, że wszystko jest wolno. No w każdym bądź razie na pewno wolniej to szło, ale to jest pytanie o to, co jest ważne. Czy ważne jest zbudowanie podstaw i dopiero na nich budowanie tego biznesu? Nawet jeśli to ma potrwać trochę dłużej? No czy chcemy iść do przodu, byle szybciej, byle dalej, byle wyżej, ale potem za to płacimy ciężką cenę właśnie zdrowiem psychicznym. Więc ja podjęłam taką decyzję, że najpierw robię bazę, a dopiero potem idę do góry. Ja z perspektywy foundera mogę powiedzieć, że właśnie często nie wyobrażamy sobie, nie potrafimy jakby przenieść się w czasie i zobaczyć tych konsekwencji tego, jak funkcjonujemy, co finalnie w perspektywie długometrażowej
bardzo nam się nie opłaca i może zwiastować nawet upadek całego przedsięwzięcia, projektu. Mm, Rozumiem, że jest to wszystko związane z odpornością psychiczną, tak? Czy możesz nam powiedzieć, jak ty rozumiesz odporność psychiczną foundera czy przedsiębiorcy? Mhm. No ja myślę, że wiele można definicji różnych odszukać gdzieś w internecie, ale taka definicja, która jest definicją stworzoną na bazie badań i ja tej definicji się trzymam, jest taka, że odporność psychiczna jest cechą osobowości, która w znacznym stopniu determinuje sposób, w jaki radzimy sobie z wyzwaniami, presją, stresem, niezależnie od okoliczności. I w tej definicji jest kilka ważnych takich słów, na które warto zwrócić uwagę. Jedno z tych słów to jest, że to jest cecha osobowości, czyli rodzimy się z jakimś zestawem odporności naszej psychicznej. No i to, że to w znacznym stopniu, ale jednak w stopniu jakimś determinuje i sposób, w jaki reagujemy na różne te czynniki, co oznacza, że mamy pole do poprawy, bym powiedziała, albo do zmiany, tak? Czyli możemy nauczyć się wyćwiczyć nowe reakcje, inne reakcje. Jesteśmy w stanie to zrobić, zwłaszcza w świetle nauki nowoczesnej, która mówi o neuroplastyczności mózgu. Nie? Czyli, że możemy się nauczyć różnych rzeczy i robić to w inny sposób. No i też, że to nie zależy od okoliczności. Czyli jeśli w jakiś sposób reagujemy na przykład na zmianę, no to będziemy tak samo na nią reagować czy w biznesie, czy w życiu prywatnym. Czy jakby zestaw tych cech może być w jakiś sposób skorelowany z tym odniesieniem sukcesu w danym projekcie? No właśnie, może jeszcze trochę uzupełnię tą definicję, żebyśmy wiedzieli dokładnie, o czym mówimy, bo tę odporność psychiczną często przedstawia się jako taką bańkę, która nas otacza, trochę jak to się chyba zorbing nazywa, nie? Że wchodzimy do takiej kuli i tą kulą możemy się, nie wiem, pływać po wodzie, staczać ze wzgórza i nic nam się nie dzieje, bo jesteśmy w środku zamknięci w tej kuli. I z odpornością psychiczną jest też tak, że mamy taką właśnie bańkę wokół siebie i przez tę bańkę wszystkie, znaczy różne wydarzenia, które się w naszym życiu wydarzają, różne trudne sytuacje, one się jakby odbijały od tej bańki i w związku z tym nie dotykały nas. I to jest odporność psychiczna. I to są osoby o wysokiej odporności psychicznej i one tak funkcjonują, że jakby cokolwiek się wydarzy, one się jakoś potrafią w tym znaleźć. Natomiast są osoby, czyli bym powiedziała, że po przeciwnej skali, po przeciwnej stronie takiej skali, na której mierzy się odporność, czy bada się odporność psychiczną, są osoby, które mają pewne dziury w tej bańce. Czyli jeśli ja tam w tej kuli się toczę i pada deszcz, to ja poczuję, że jest mokro. Jeśli uderzę ręką w trawę, to poczuję tę trawę i poczuję na przykład, że tam jest kamień, prawda? Jeśli uderzę barkiem, to mogę sobie ten bark, bo tam akurat była dziura, to mogę sobie ten bark jakoś uszkodzić, nie? I takie osoby, które nie mają tej tarczy, czy tego parasola, czy tej bańki takiej pełnej, nazywamy osobami wrażliwymi. Więc nie ma czegoś takiego, że ktoś nie ma odporności psychicznej, to po pierwsze, każdy ma odporność psychiczną, tyle tylko, że ma ją albo jest osobą bardziej wrażliwą, albo bardziej odporną psychicznie. Nie? I my ludzie w większości, w 70-78% ludzi jest mniej więcej gdzieś po środku tej skali, czyli te skrajne wartości ma niewiele osób, a my jesteśmy wszyscy gdzieś tutaj po środku. No i w zasadzie chodzi też o to, żebyśmy mieli świadomość, że
że jesteśmy mniej albo bardziej wrażliwi w różnych aspektach, bo też tę odporność psychiczną bada się w 4 obszarach. W obszarze kontroli, w obszarze zaangażowania, wyzwania i pewności siebie. I każdy z nas ma różne parametry gdzieś na tych skalach między wrażliwością a odpornością psychiczną. I teraz jeśli mnie pytasz, czy to ma wpływ na sukces, to ja przypomnę bajkę o żółwiu i zającu. To jest bajka, która mówi o tym, że żółw i zając stanęli do wyścigu. Kto szybciej będzie na mecie. I zając, ponieważ czuł, że ma przewagę miażdżącą, no to sobie troszkę zlekceważył ten wyścig i sobie poszedł na łączkę, najadł się mleczu, potem chwilę pobiegł, bo zobaczył, że tam żółw gdzieś już go wyprzedził trochę, no to pobiegł dalej, znowu zrobił sobie przewagę, ale się zdrzemnął i efekt był taki, że żółw był pierwszy na miejscu, a zając nie. I tak samo jest z odpornością psychiczną. Możemy być bardziej wrażliwi z natury, ale wypracować sobie różne mechanizmy, które pozwolą nam funkcjonować i osiągać to, co chcemy osiągać. Czy możesz jeszcze troszeczkę więcej powiedzieć o tym, jakie to są metody, żeby się właśnie wzmocnić pod tym kątem? Jakie to są metody? No z tymi metodami to jest różnie. Zależy od tego, w którym z tych obszarów chcemy się wzmacniać i czy musimy się wzmacniać, bo też są osoby, które są wysoce odporne psychicznie, ale też mają swoje cienie, więc one bardziej się powinny uwrażliwiać, nie? Ponieważ i wrażliwość, i odporność psychiczna są nam potrzebne. Odporność psychiczna to, jak sobie wyobrażamy takiego człowieka odpornego psychicznie, to jest ten, który idzie do celu, prawda, nie przejmuje się, podnosi, otrzepuje i idzie dalej, prawda? A osobę wrażliwą, jak sobie wyobrażamy, to owszem, może to jest osoba, która będzie bardziej przeżywać, dłużej przeżywać różne rzeczy i w ogóle będzie większym kosztem osiągać swoje cele i te swoje sukcesy odnosić. Natomiast osoby wrażliwe też są nam potrzebne, bo to są ludzie, którzy nam pokazują świat, trochę go tłumaczą nam ten świat, pokazują różne jego barwy, różne obszary. To są artyści na przykład. To są ludzie, którzy bardzo nastawieni są na relacje, którzy są, dla których ważni są inni ludzie. Czasami w biznesie idziemy po te cele i trochę zapominamy o ludziach, nie? Stąd potem wielu przedsiębiorców ma kłopot z zarządzaniem zespołem, nie? Bo tak nie do końca wiadomo. No jak cele osiągać, jak iść, jak przejść do przodu, to wiemy, ale jak już z ludźmi współpracować, to bywa różnie, prawda? I teraz ty mnie pytasz o to, jakie techniki, czy jak działać, jak pracować, jak rozwijać, tak? O to mnie pytałeś, jak rozwijać odporność psychiczną. No to jeśli sobie weźmiemy ten obszar takiego na przykład kontroli. Obszar kontroli to jest poczucie wpływu, czyli wiem, że mam wpływ na swoje życie. Nie? Wiem, że mogę coś zrobić w jakiejś sytuacji. No i teraz warto sobie uświadomić, że to poczucie wpływu czasami chcę powiedzieć, że trochę możemy wyróżnić 3 obszary tego wpływu w ogóle, nie? Bo przecież nie na wszystko mamy wpływ i to warto sobie uświadomić, że nie na wszystko mamy wpływ, bo wtedy nie idziemy uparcie do przodu, nie walczymy z wiatrakami, tak? Nie wypalamy się w związku z tym. No i teraz to z jednej strony, a z drugiej strony są osoby, które mówią, że one jakby są bezradne, nie mają tego wpływu w jakiejś sytuacji.
no to znowu, bo patrzą z takiego szerszego obrazka, bo to znowu dla nich też jest warto spojrzeć na te obszary wpływu, jakie mamy. Jedna z metod mówi o tym, że mamy takie 3 biznesy. Jeden biznes to jest biznes Pana Boga, czyli ten obszar wpływu nie naszego, my nie mamy na to wpływu, Pana Boga, losu, opatrzności, nie wiem czego tam jeszcze, no bo to jest pogoda, to są wojny. Mamy wpływ na to, żeby wojny nie wybuchały, żeby padał deszcz? Nie mamy, prawda? Więc jeśli to w jakiś sposób nam przeszkadza w biznesie, no to warto sobie powiedzieć, że tutaj wpływu nie mamy, nie? Musimy jakoś inaczej się odnaleźć w tej sytuacji. Przypomniała mi się kiedyś reklama jakiejś firmy oponiarskiej, która wtedy, kiedy padał deszcz, wszędzie się wyświetlała we wszystkich serwisach z reklamą opon deszczowych. Nie? Wykorzystali to, na co nie mają wpływu, a jednak to wykorzystali. Druga sfera tego wpływu to jest to, co drugi człowiek robi, myśli, czuje, reaguje. Jak drugi człowiek reaguje, nie? Jak się zachowuje w relacji z nami. Na to nie mamy wpływu. Wielu menadżerów sobie myśli, ja też takim menadżerem byłam, mi się wydawało, że ja potrafię wpłynąć na drugiego człowieka i tam z niego wycisnąć to, co w nim najlepsze. No ale ja tego nie byłam w stanie zrobić, jeśli ta druga osoba tego nie chciała. I wchodziłam w buty osoby, jakby w nie swoje buty, prawda? To jest sfera wpływu drugiej osoby. I często się takie osoby bardziej wrażliwe może przejmują tym, że ktoś coś pomyślał na ich temat, że jakoś ich ocenił. Generalnie na to nie mamy wpływu, więc to powinniśmy sobie odciąć, nie? Jako ta sfera poczucia wpływu naszego. Z kolei osoby wysokoodporne zazwyczaj tutaj się frustrują, nie? Że coś idzie nie tak, że ktoś nie pracuje tak, jakby chciał. A to jest kwestia budowania relacji, to jeszcze jest inny temat. No i pozostaje ta sfera nam najbliższa, czyli to, na co my mamy wpływ, a my mamy wpływ na nasze myśli, na nasze uczucia i na nasze reakcje. Nie? Mamy wpływ na to. Mamy wpływ na nasze doświadczenia, na to, co zrobimy albo czego nie zrobimy, jaką decyzję podejmiemy albo nie podejmiemy. Na to mamy wpływ i na tym powinniśmy się koncentrować, a nie na tamtych obszarach, na których wpływu nie mamy. Nie? No i tak przydługo o tej sferze kontroli, a tam jest tylko jeden czynnik, bo drugi czynnik to jest kontrola emocji, czy zarządzanie emocjami w ogóle. I tutaj warto po prostu poznać, czym są emocje, jak my je odczuwamy, kiedy my je odczuwamy, jakie. Jakoś tak się przyjrzeć sobie, jak to jest z tymi moimi emocjami. Wiele osób w ogóle emocje wypiera, bo wtedy łatwiej jest iść po cel, po osiągnięcie. A to nie jest dobre na dłuższą metę, to właśnie ostatecznie może doprowadzić do naruszenia jakiegoś zdrowia psychicznego. Więc wypieranie emocji nie jest fajne. Trzeba nauczyć się tego, czym są emocje i z nimi jakoś zaprzyjaźnić. A w takich sytuacjach, kiedy te emocje nas zalewają, to myślę takim narzędziem pierwszej pomocy, bym powiedziała, jest po prostu oddech. Bo jak się pojawia dużo emocji, to przestajemy myśleć, odcina nam wtedy tę część mózgu, która jest odpowiedzialna za racjonalne, analityczne myślenie, logiczne i w związku z tym, żeby powrócić się do stanu równowagi, przywrócić się do stanu równowagi, to warto jest oddychać brzuchem, pełny, głęboki, powolny wdech i wydech i to powinno pomóc. Są też takie sposoby wykonywania dziwnych ruchów, podskakiwania, jakiegoś wymachiwania rękoma. To są też takie techniki, które uwalniają stres z ciała, więc warto sobie wtedy, kiedy zalewają nas emocje, zrobić pauzę, wyjść gdzieś i ze sobą trochę pobyć się, wyciszyć. To jest obszar kontroli. Przerwę Ci. Właśnie dla mnie jakby najtrudniejszym momentem w tym, o czym mówisz, to żeby zdać sobie sprawę
że te emocje zaczynają buzować. Mhm. Bo to, dla mnie to jest najtrudniejsze, bo jeżeli już zdam sobie sprawę, to mówię, ok, Kamil, jesteś teraz w emocjach, właśnie potrzebujesz tej chwili, żeby się uspokoić, trochę pooddychać i dopiero potem podejmuj decyzję, dopiero potem mów, bo możesz albo kogoś urazić, powiedzieć coś, czego nie chcesz, albo podjąć po prostu złą decyzję emocjonalną, no gdzie emocje nie powinny mieć tej decyzyjności, tego wpływu na decyzję, szczególnie w danym momencie. Czasami emocje mogą mieć wpływ na decyzję, bo one podszeptują nam, co się dzieje, ale dopiero wtedy możemy korzystać jakby z tego, co one nam dają, dopiero wtedy, kiedy je poznamy, kiedy znamy własne reakcje organizmu, bo emocje odczuwamy poprzez ciało. Dlatego tak ważne jest, żeby ciało też utrzymywać w dobrej kondycji i żeby rozumieć, w którym miejscu tego ciała jakie emocje się odzywają i co one mówią mi. Bo to jest tak, że nasze ciało dla mózgu jest takim jednym wielkim czujnikiem, i te takie mniejsze czujniki, które mamy, to są te nasze zmysły. Nie? I poprzez zmysły odbieramy świat i na tej podstawie dostajemy informacje o tym, co się w tym otoczeniu albo co wewnątrz nas się dzieje. Więc warto poznać naprawdę, czym są emocje, jak one w nas funkcjonują, i to nam daje wtedy bardzo dużo informacji. Można na przykład w rozmowie z kimś poczuć strach, pomimo tego, że jakby nic nie wskazuje na to, żeby się bać czegokolwiek. I to na przykład może być informacja o tym, że ktoś manipuluje, ktoś coś kręci, nie? Mhm, I to mhm. nam pozwala, jeśli wiemy, jakby jesteśmy uważni i wiemy, że poczułem strach, a to znaczy, że jakieś zagrożenie, ale jakie zagrożenie? No to on chyba nie jest fair, ten ktoś, kto ze mną rozmawia, on coś tutaj próbuje zrobić, to wtedy jestem w stanie zadać jakieś pytanie, które mi rozjaśni tę sytuację, tak? Wsłuchać się bardziej w to, co ta druga strona mówi. I tak można z emocji korzystać. Temat emocji to jest kolejny, moim zdaniem, dopiero odkrywany temat. W sensie, ja mam na to patrzenie takie, że moje pokolenie zostało wychowane przez ludzi, czyli naszych rodziców, których wychowało pokolenie powojenne, które no, myślę, że nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, przez jakie traumy przeszło, jakie straszne rzeczy widziało, i wtedy w tamtym czasie też nie było czasu na emocje, bo ważniejsze było to, żeby przeżyć, żeby ocalić. Więc jakby my chyba troszeczkę możemy teraz płacić właśnie pod względem emocjonalnym za tą wojnę, którą mieliśmy, no, ale na pewno trzeba się tym tematem zająć, bo widać dużo patologii po prostu przekazywanych z pokolenia na pokolenia, właśnie tych traum. Absolutnie się z Tobą zgadzam. No, to jest pokolenie to powojenne i to późniejsze, które też wzrastało w dobie transformacji, czyli częściowo w PRL-u, to moje pokolenie, częściowo w PRL-u, a częściowo w tej dobie transformacji, która też nie była łatwa w wielu rodzinach. Więc na pewno doświadczenia mają wpływ. Natomiast to, co ja obserwuję, to, że tacy właśnie młodzi ludzie, młodsi od ciebie jeszcze, jednak zaczynają mieć coraz większą świadomość i zaczynają nad tym pracować. I to jest, myślę, no taka z nadzieją możemy patrzeć w przyszłość, nie? Że dużo wiemy i że możemy się tym tematem zająć. Mówiłaś właśnie o paru obszarach odporności psychicznej. Czy jest jakiś sposób, nie wiem, jakieś badanie, jakiś test, gdzie ja mógłbym się dowiedzieć, jaką mam tą odporność, na przykład albo w którym obszarze mam jakieś braki, albo właśnie w którym być może powinienem trochę odpuścić. Jest jakieś takie badanie? Absolutnie tak. Jest takie licencjonowane badanie psychometryczne odporności psychicznej. Licencjonowane to znaczy, że mogą tylko wykonywać je ludzie, którzy mają licencję na to. Ja mam, więc zapraszam.
A psychometryczne to znaczy, że to nie jest oparte wyłącznie o nasze odczucia, jak wiele tam różnych innych testów, tylko jest to, co my odczuwamy, czy jak reagujemy w konkretnych sytuacjach, jest porównywane z grupą ludzi, z taką grupą właśnie psychometryczną. I to badanie polega na tym, że wykonuje się test. Ten test trwa 10-15 minut. Potem z tego badania wychodzi raport. W tym raporcie wskazana jest ogólna odporność psychiczna oraz z podziałem na różne obszary, na te 4 obszary, na 8 w zasadzie, bo w każdym z 4 głównych są jeszcze 2 wyróżnione. I zazwyczaj to badanie jest połączone z sesją, albo z taką sesją omawiającą po prostu ten raport, albo już z taką sesją rozwojową, gdzie rozmawia się na temat tego, jak właśnie rozwijać odporność psychiczną. Niektóre ćwiczenia, czy tam kilka ćwiczeń jest też zawartych w tym raporcie. Więc wychodzi się z takiego badania po pierwsze z wiedzą na temat w ogóle odporności psychicznej, po drugie z raportem takim osobistym, a po trzecie też z takim zrozumieniem, bo po to jest ta sesja dołączona do tego badania, ze zrozumieniem tego, jak ja reaguję, skąd takie, a nie inne wyniki w tym badaniu i co one de facto oznaczają dla mnie i dla mojego sposobu reagowania w różnych sytuacjach. Ja na przykład omawiam niektóre sytuacje, no korzystam tutaj też z tych swoich coachingowych kompetencji i pokazuję no trochę szerzej, co można zrobić i jak pracować dalej z tą odpornością. Wiesz co, ja ostatnio zrobiłem sobie 2 takie badania. Jeden to jest Freeze, drugie to jest struktogram. No i powiem Ci, że jestem jakby bardzo zadowolony z tego, co dostałem. To właśnie wyglądało też podobnie, tak jak mówiłaś o swoim badaniu. I ja uważam, że to jest coś, co ma mega wartość, jeżeli chcemy po prostu gdzieś świadomie iść do przodu, żeby właśnie znaleźć te słabe i mocne strony i umieć się między nimi jakby przemieszczać. No to Także badanie. niewykluczone, że się u Ciebie Proszę. Tak. To badanie odporności psychicznej jest o tyle, myślę, ważne w porównaniu z tymi innymi badaniami, o których wspominałeś, że ono rzeczywiście bada nasze reakcje w 4 obszarach, które ściśle są związane z prowadzeniem biznesu. Z tym, żebyśmy byli w tym biznesie skuteczni, efektywni, ambitni, żebyśmy śmiało wchodzili w różne zmiany. No bo to jest obszar tej kontroli, o której już sobie powiedzieliśmy, czyli poczucie wpływu i zarządzanie emocjami, ale na przykład obszar zaangażowania, czyli to jak sobie stawiamy cele, jakie to są cele i czy my w ogóle te cele dowozimy, to już jest cały taki ogromny obszar, gdzie znamy mnóstwo narzędzi, a nie do końca z nich korzystamy czasem, prawda? I tam, jak się zastanowimy nad tym, jakie to są te reakcje, skąd one się biorą, no to tam możemy sobie naprawdę skok zrobić duży, nie? Jeśli sobie zobaczymy czarno na białym, gdzie my jesteśmy z tą naszą odpornością. Ale tam jest też obszar wyzwania, czyli właśnie o to, jak wchodzimy w zmianę i czy uczymy się na błędach. To są te słynne porażki i sukcesy, prawda? Jak my się z tym mamy, jak się z tym czujemy i co my z tym robimy potem. No i ostatni obszar to jest obszar pewności siebie, który znowu jest podzielony na wiarę we własne umiejętności i w taką pewność siebie w relacjach z innymi ludźmi. Co znowu ma niebagatelne znaczenie, myślę, akurat w tym środowisku startupowym zwłaszcza, kiedy trzeba wychodzić do inwestorów, wciąż pitchować, prawda? I być przekonującym. Więc no, to ja myślę, że
to jest takie badanie naprawdę bardzo, bardzo wspierające przedsiębiorcze osoby. Już sama świadomość, jakby, że te obszary są, a już nie mówię o tym, że na jakim poziomie są u mnie, jest bardzo wspierające i ja widzę w tym ogromną wartość, żeby to poznać. A powiedz mi, czy my jako founderzy, czy tam przedsiębiorcy jesteśmy czy czasem ta nasza odporność psychiczna sabotuje nasze działania, czy może wpływać negatywnie i jak ty to widzisz? Jak jest wysoka odporność psychiczna, to już trochę o tym mówiłam. I to bywa tak, że te osoby z bardzo wysoką odpornością psychiczną mogą się wydawać osobami bez czucia, bez empatii, na przykład, takimi zimnymi, aroganckimi bardzo często, takimi, które wypełniają sobą przestrzeń i nie dają jej dla innych. Osobami, które nie przyjmują do wiadomości, że popełniają błędy, które uważają, że ich rozwiązania są najlepsze. Osobami, które mają twarz jak maskę i trudno z nimi w ogóle rozmawiać i współpracować, bo nie wiadomo nigdy, co one myślą i jak one zareagują na jakieś konkretne sytuacje. Więc na pewno ma to wpływ na sposób, w jaki budowane są relacje z otoczeniem i u takiej osoby przedsiębiorczej może to mieć wpływ na sposób, w jaki ona zarządza zespołem, w jaki prowadzi zespół i na to, co się w tym zespole dzieje w ogóle. Nie? Bo to są też osoby na przykład, które bardzo łatwo wchodzą w zmianę. Jeśli zespół jest na zmianę nieprzygotowany, albo jeśli tych zmian jest bardzo dużo, no to tam w zespole będą się działy różne rzeczy, prawda? Będą ludzie odchodzić, będą jakieś konflikty, no różne rzeczy tam się mogą dziać. Jest jeszcze taki obszar właśnie tego zaangażowania na przykład, gdzie takie osoby, zaangażowania i poczucia wpływu też to są osoby, które mają to poczucie, że są w stanie zrobić wszystko, co sobie wymyślą i mają to poczucie, że one zrobią najlepiej, albo że jeżeli są w stanie to zrobić, no to będą brać na siebie bardzo dużo różnych zadań i wciąż nowych pomysłów, projektów i to ostatecznie może doprowadzić do wypalenia. Bo jeśli do tego dołożymy taką trudność w nawiązywaniu relacji, no to trudno będzie też podzielić się tą pracą, oddać ją innym, tak? Jakoś zarządzić tym całym koszykiem, czy tą całą taczką tych różnych zadań, które biorą, no bo są w stanie przecież wszystko zrealizować. Tylko potem się okazuje, że właśnie nawet jeśli są, to kosztem własnego zdrowia, bo nie dosypiają, nie dojadają i tak dalej, i to prowadzi ostatecznie do wypalenia. Nie? Czują się też osamotnieni, no bo ludzie ich nie rozumieją, więc to są te cienie wysokiej odporności psychicznej. A powiedz mi, padło słowo wypalenie. Ja bym się chciał troszeczkę go teraz się podtrzymać. Powiedz mi, jak rozpoznać, że coś się dzieje już niedobrego, co być może skończy się wypaleniem. Jak być czujnym na to? Warto zwrócić uwagę po pierwsze na to, jak się czujemy, bo jeśli szuramy nosem po ziemi, naprawdę jesteśmy wciąż zmęczeni i ciągle odkładamy odpoczynek, no to już nas zbliża do tego wypalenia albo jest jednym z elementów tego wypalenia. Potem pojawiają się takie sytuacje, że tracimy sens tego, co robimy. W wypaleniu ważne jest to, że na ogół dotyczy ten brak poczucia sensu, on dotyczy bardziej pracy niż innych sfer życia. Bo w depresji na przykład jakby tego poczucia sensu tego sensu nie widzimy już ogólnie w niczym. Ale w wypaleniu
to jest zawężone zazwyczaj do tej sfery związanej z naszą pracą. Warto też posłuchać innych ludzi, tego co oni do nas mówią, że na przykład mówią, że jesteśmy smutni, albo że jesteśmy zmęczeni, albo że jesteśmy źli, że mamy ciągle zaciśnięte, nie wiem, zęby albo pięści, albo że w ogóle za długo pracujemy, jakby widzą, albo że nie pracujemy. Bo to jest też tak, że jak brak tego poczucia sensu, no to przestajemy robić to, co robimy i tak po prostu jesteśmy w tej pracy i niby podejmujemy jakieś zadania, ale de facto ich nie realizujemy. Nie? Więc warto tutaj na takie kwestie zwrócić uwagę. Na to samopoczucie, na to, co mówi otoczenie i na to, jak funkcjonujemy. To jest taka pierwsza żółta lampeczka. Tak. Okej, a powiedz mi, dobra, stało się, jakby no przekroczyliśmy ten próg, wpadliśmy w tą taką biznesową depresję, wypalenie. Co my możemy teraz zrobić? No bo gdzieś tam no, długofalowo zależy nam na projekcie. No przepracowaliśmy się, mieliśmy parę porażek po drodze, to nas zdemotywowało. Co należy w takiej sytuacji zrobić? No, sięgnąć po wsparcie bezapelacyjnie. Tutaj nawet trudno jest cokolwiek innego wymyślać. Trzeba pójść do psychologa na taką konsultację psychologiczną, do terapeuty, do jakiegoś może konsultanta kryzysowego czasem. Są takie osoby, które przychodzą do coacha, przychodzą na przykład do mnie i opowiadają o tym, co tam się dzieje w ich życiu. No i ja wtedy odsyłam właśnie do terapeuty na ogół, bo no, coach jest od tego, żeby pomagać iść do przodu, wzrastać, osiągać, realizować jakieś cele. Od uzdrawiania, że tak powiem, od uzdrawiania duszy jest terapeuta, czy umysłu, bym powiedziała, jest terapeuta, no i psychiatra też, bo psychiatra może podać jakieś środki, które pozwolą w miarę normalnie funkcjonować w okresie terapii, natomiast ja zalecam terapię, bo ona układa w głowie to, co się tam, to z powodu czego nastąpiło to wypalenie, nie? Czyli dlaczego tak nie dbaliśmy o siebie, dlaczego tak dużo pracowaliśmy, nie? Co za tym stoi? A jeszcze pytanie, jeżeli my mamy w cudzysłowie problem stricte jakby z tą sferą biznesową, czy jakby są psycholodzy, którzy zajmują się właśnie takimi przypadkami? Chodzi mi po prostu o jakieś takie lepsze zrozumienie, z czym taki founder albo przedsiębiorca się zmaga. Czy są tacy specjaliści? Są psycholodzy biznesowi, na pewno. Natomiast jeśli my działamy według jakichś schematów, które na przykład wypracowaliśmy w dzieciństwie i one wtedy nas miały jakoś uchronić. I teraz poszliśmy w dorosłe życie i z tymi schematami dalej funkcjonujemy, to one nas do kryzysu w którymś momencie doprowadzą, bo one nie są już na miarę naszego życia dorosłego. No i niezależnie od tego, czy to się objawi w sferze biznesowej, czy w sferze prywatnej, no to każdy terapeuta czy psycholog będzie wiedział, co z tym zrobić i jak dalej pokierować taką osobą. No bo może czasem rzeczywiście konsultacje psychologiczne wystarczą, a czasami, jeśli są te właśnie takie dawne, niewspierające schematy funkcjonowania, no to już bardziej terapeuta będzie potrzebny. Więc tak, ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, bo ja też doświadczyłam kryzysu kiedyś, że dobrze jest połączyć obie metody, czyli i psychiatrę, i terapeutę, jeśli już naprawdę mówimy o jakimś takim głębszym kryzysie, bo ja na przykład nie korzystałam ze wsparcia psychiatry, tylko uważałam, że ja sama
sobie dam radę. Kolejna cecha foundera. I skoro już się zdecydowałam na terapię i tam w tej terapii podziałam, tylko terapie trwają bardzo długo, trzeba wziąć to pod uwagę. Ja tego nie brałam pod uwagę. I ten psychiatra rzeczywiście farmakologicznie jest w stanie wesprzeć, że ten proces może łagodniej przechodzić, nie? Że nie ma wtedy tych może takich głębokich stanów wycofania w ogóle z aktywności i różnych tam kwestii, które się z tym wiążą, nie? Więc ja bym tak zalecała pójść do jakiegoś specjalisty i zobaczyć. Jeszcze ważna rzecz jest też, może warto o tym powiedzieć, żeby nie poprzestawać na jednym specjaliście, że jeżeli czujemy, że to jest osoba, z którą nam jakoś nie za wygodnie i nie czujemy do niej pełnego zaufania do tego, co ona robi, co proponuje, to warto poszukać, można sobie zrobić nawet casting i pójść do 3 takich osób i poszukać takiej, z którą zrobimy postęp. A powiedz mi, a czy są takie rzeczy, które my jako founderzy możemy robić tak na co dzień sami, żeby, nie wiem, może złagodzić pewne rzeczy albo jakby zyskać na czasie, w cudzysłowie, żeby dbać o to zdrowie psychiczne? Ja myślę, że tutaj nic odkrywczego nie jestem w stanie zaproponować, nie? Bo to wszędzie już w zasadzie w tym życiu przedsiębiorczym o tym się mówi, żeby zachować jednak jakąś równowagę, jakiś zdrowy rozsądek w tym, co robimy. Dobrze jest wiedzieć, po co w ogóle coś robimy. Nie? To jest takie fundamentalne pytanie, po co ja idę w ten biznes? Czego ja tam chcę? Bo na przykład pieniądze być może ja mogę uzyskać w jakiś inny sposób. Wcale nie muszę być przedsiębiorcą. Nie? Jeśli chcę sławy, to może lepiej pójdę do szkoły aktorskiej albo nie wiem, coś sobie założę konto na Instagramie, nie? Pytanie, po co ta sława, bo to już tam głębiej jeszcze można pokopać, nie? Co ona ma mi dać, co ona ma mi zapewnić? Bo może jednak ja jestem w stanie coś sobie sama zapewnić i nie potrzebuję tego od innych osób, nie? A może stoi za tym jakaś misja, więc odpowiedzieć sobie, po co ja robię ten biznes, to jest taka podstawa. No i właśnie to dbanie też i o tą sferę mentalną, o to, żeby się rozwijać i żeby poznać tę swoją sferę psychiczną, na przykład nauczyć zarządzać emocjami, żeby budować relacje, bo jeżeli jesteśmy w relacjach, to jest nam łatwiej, bo o tym nie mówiliśmy, ale na przykład zespół to powinni być ludzie, którzy właśnie rozładowują tę taczkę tego przedsiębiorcy, menadżera, nie? To są ludzie, którzy właśnie po to są angażowani, żeby mieli swój zakres odpowiedzialności i swoją rolę spełniali w całej tej przedsiębiorczej układance. I dzięki temu idziemy szybciej. Ja o tym mówię, ponieważ pracuję z wieloma founderami, którzy jakby czują, że muszą zatrudnić osoby jakieś do pracy, czyli zacząć budować zespół i mają ogromne opory z tym, nie? Bo tam jest dużo różnych, nie wiem, lęków na przykład, że nie będę wystarczająco dobrym szefem, że nie wiem, jak zrobić rekrutację, że nie potrafię rozmawiać z ludźmi, że może oni nie spełnią moich oczekiwań i tak dalej, nie? Ale ci ludzie są bardzo potrzebni, bo jeśli tego nie zrobimy, no to nie jesteśmy w stanie szybko iść do przodu i właśnie zmierzamy ku wypaleniu, bo sami wszystko robimy, nie? Więc relacje, ale też te relacje w życiu osobistym, bo ważne jest to, żeby mieć wiele różnych sfer w życiu i między nimi zachowywać względną równowagę. Mówię względną, bo nam się wydaje, że balans w życiu to jest taki stan, że już po prostu jesteśmy tak i jesteśmy zen, nie? A to nieprawda. Życie jest dynamiczne i raz jedna sfera życia przejmie rolę większą, raz inna, ale ważne, żeby nie doprowadzać do jakichś długotrwałych takich rozjazdów w tym życiu, nie? Tylko żeby względnie zachować tę równowagę. Żeby mieć swoje właśnie jakieś pasje, jakieś przyjemności, jeśli nawet nie pasje, nie? Żeby o nie dbać. Żeby dbać też o siebie, że
odżywianie, aktywność fizyczna, sen. No to są takie absolutne podstawy zdrowego życia. No i one będą wpływać też na to, jak my się w tym życiu potem czujemy, nie? No No a i oprócz tego ja zachęcam też do tego badania odporności psychicznej, jeżeli rzeczywiście na tym nam zależy, żeby sobie zobaczyć, jak mamy w tych różnych obszarach i co to de facto dla nas i dla naszego funkcjonowania, dla naszego życia oznacza. Co możemy zrobić, żeby było lepiej. ja ze swojego punktu widzenia mogę powiedzieć, bo ja mam tą sferę prywatną, uważam, że dość fajnie ułożoną i ona dla mnie jest taką tą ostoją, gdzie kiedy zamykam komputer, wychodzę z tego biura i wracam do żony, do dziecka, to mi daje tak ogromną siłę i jakby to, że tam jest ten spokój, sprawia, że mam siłę po prostu więcej udźwignąć w tym biznesie. Także właśnie też gorąco zachęcam, żeby zadbać też o tą sferę, albo brać się za biznes dopiero jak ta sfera jest mniej lub bardziej ułożona, bo dźwigać dwa takie ciężary, czyli na przykład właśnie ciężki biznes i nie wiem, kłopoty w związku, czy kłopoty zdrowotne, no nie wyobrażam sobie tego, więc Ale i tak bywa, nie? I to zależy bywa. od właśnie wtedy od tego naszego podejścia do różnych sytuacji, które nam się przydarzają w życiu. Jak nimi zarządzić, nie? Co można w tej sytuacji zrobić? Bo może wtedy właśnie trzeba w jakiś inny obszar życia trochę przystopować, nie? I Te mieć priorytety. świadomość tego, że tak może się zdarzyć, priorytety, no właśnie. Ale też warto podchodzić do biznesu z taką świadomością, że tak może się zdarzyć, nie? Że no, różne rzeczy się wydarzają, więc no, ta równowaga taka z takim rozsądkiem i dbałością o siebie, no bo jeśli o siebie dbamy na co dzień i rzeczywiście się dobrze odżywiamy, uprawiamy jakiś sport, czy w ogóle ruch, wysypiamy, to też łatwiej nam różne rzeczy znosić, bo też sobie uświadommy, że jesteśmy bardziej wrażliwi, bardziej narażeni na różne stresogenne sytuacje wtedy, kiedy jesteśmy w kiepskiej kondycji. I różne kryzysy, które przychodzą w życiu, one się biorą bardzo często stąd, że mamy za wiele, za bardzo silnych, równocześnie występujących tych trudnych sytuacji, nie? Więc I nawet w, osoba wysoce odporna psychicznie może doświadczyć kryzysu, jeśli rzeczywiście no jakby wiele tych czynników równocześnie i bardzo silnych no, będzie na nią działać. I wtedy to się zaczyna taka kula śniegowa, tak? Że toczy się na razie mała kulka, ale ona przykleja coraz więcej tego śniegu brudnego no i, no i pytanie, gdzie ta kula się zatrzyma i czy my ją zatrzymamy. No A ja właśnie. jeszcze chciałbym porozmawiać, bo jakby z mojej perspektywy właśnie founderzy i ludzie, którzy gdzieś tam odnoszą sukcesy, to są te sylwetki według struktogramu czy tych badań są czerwone, czyli one właśnie prą do przodu, nie biorą do siebie i tak dalej. No i takie osoby spotykamy bardzo często na kierowniczych stanowiskach, czy one są właśnie tymi szefami. No i to rodzi pewne problemy, no bo jakby taki szef musi sobie te inne umiejętności do zespołu dobrać. No i wiadomo, że te osoby właśnie są albo tam zielone, czyli relacyjne, albo niebieskie, analityczne. Jak to pogodzić właśnie w kwestii tej odporności psychicznej, gdzie właśnie ten lider ma tą odporność, wiadomo, na wysokim poziomie, bo musi i też dlatego się tam znalazł, gdzie jest, bo ma taką odporność, a właśnie ten zespół, który pewnie nie jest aż taki odporny, bo ma po prostu inne umiejętności. No właśnie. To badanie, o którym mówiłam wcześniej, badanie odporności psychicznej, można wykonać też dla zespołu. Wtedy robi się, jakby każdy członek zespołu robi dla siebie takie badanie swoje, ale potem nanosimy to na jedno takie badanie ogólne dla całego zespołu. I wtedy widać, jakie osoby mamy w zespole i jak ten zespół funkcjonuje. No do tego zwykle też jest to jest zwykle też połączone właśnie z taką
z takim warsztatem w zasadzie o odporności psychicznej dla zespołu. I to jest wtedy bardzo fajne i dla szefa, i dla zespołu, bo ludzie widzą, jakie osoby są w zespole. Oczywiście to nie jest imienne i nie widać, że Marek to ma wrażliwość na poziomie 4, a tam Tadek to jest super odporny na 9. Tylko no jakby widać, jakie osoby w jakich obszarach pracują, bo czasami może to nie być dobrane dobrze do, czy osoby mogą nie być dobrane dobrze do ról, jakie pełnią w zespole. Nie? Może tak być, że na przykład ktoś się strasznie nudzi albo frustruje. O, właśnie, może to jest dobry przykład, bo to wpływa też na współpracę w zespole. Więc jeśli jest ktoś, kto ma raczej wyższą odporność psychiczną, i ma współpracować z osobą, która ma większą wrażliwość, no to tej osobie odpornej będzie zależało na tym, żeby szybko coś załatwić. A ta osoba bardziej wrażliwa będzie potrzebowała zbudować najpierw relacje, żeby coś załatwić szybciej, zrobić, wykonać, dopilnować czegoś, tak? Zrobić coś w odpowiednim czasie. Więc przekonać się, bo to jest osoba, która potrzebuje przekonać się do kolegi, do sprawy, do tego, jak ktoś na nią patrzy. Więc tam często dochodzi do spięć, no bo jedna osoba uważa, że ma czas i najważniejsze jest to, żeby coś zrobić sumiennie dobrze, a druga osoba się frustruje, bo potrzebuje na już, na wczoraj i właśnie przyszła i potrzebuje na wczoraj, a ta druga osoba potrzebuje tego czasu, żeby to zrobić dobrze i może zrobi to za 3 dni. Więc jeśli sobie ludzie w zespole uświadomią też, że są różni i że mają różne potrzeby w różnych sytuacjach, to łatwiej też im jest współpracować i zadbać i o siebie, i o tego kogoś. Czyli jeśli ja wiem, że ja potrzebuję na wczoraj, ale potrzebuję tego od osoby, która to mi zrobi za 3 dni, no to będę wiedziała, że muszę jakąś taką relację z tą osobą budować już wcześniej, żeby ona mi ufała i żeby wiedziała, że jak ja tego potrzebuję, to jesteśmy w stanie się jakoś tam dogadać. I ta druga osoba też, no jakby będzie wiedziała, że ten ktoś ma tak, że wybucha i że tam gotuje się w nim, bo chciałby działać 5 razy szybciej. I też może nie będzie się tak przejmować bardzo tymi jakimiś tam popychaniami, ponagleniami i tak dalej, tylko będą potrafiły te osoby, czy będą miały świadomość tego, że muszą wspólnie znaleźć jakiś punkt, w którym się spotkają. Nie? Czyli nie będzie ani na wczoraj, ani na za 3 dni, tylko na przykład na jutro. I to już będzie ok. Nie? Ja w swojej historii, powiem Ci, spotkałem dość mało osób, które miały świadomość, że inne osoby są inne, a spotkałem też jeszcze mniej osób, które jakby biorą to pod uwagę w swoich działaniach, tak? Dużo osób patrzy tylko i wyłącznie ze swojej perspektywy, jakby przez ten swój mózg, właśnie ten albo niebieski, albo zielony, albo czerwony, i nie dostosowuje ani komunikatów, ani zadań, ani tej odpowiedzialności właśnie do charakteru tej osoby drugiej. Więc to jest z mojego punktu widzenia turbo ważne, żeby mieć po prostu otwarte oczy na to i otwarty umysł. Monika, poruszyliśmy bardzo dużo mega istotnych kwestii. Ja mam nadzieję, że widzowie wyciągną z tego coś dla siebie. Być może przyjdą do Ciebie, żeby nad czymś popracować. Jeżeli jest taka konieczność, to jak najbardziej polecam, bo są to w perspektywie długometrażowej bardzo ważne rzeczy, te, o których rozmawialiśmy. Także bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy odcinek. Życzę Ci udanego tygodnia i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia już w realu. Bardzo dziękuję za przyjemną taką rozmowę na bardzo ważny temat. Myślę, że tutaj zaledwie tak trochę prześlizgnęliśmy się po tych różnych kwestiach. Nawet wielu wątków nie dokończyliśmy, trochę je otworzyliśmy, nie dokończyliśmy, ale
Myślę, że to jest właśnie po to, żeby ludzie się tym zainteresowali, bo ja uważam, że najważniejsze jest zbudować bazę i dopiero na tej bazie budować różne inne ważne rzeczy, na przykład biznes. Więc tak, jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam serdecznie i dziękuję bardzo. I ja uważam, że o tych rzeczach trzeba mówić i to, że my dzisiaj nagraliśmy taki odcinek, to jest właśnie ten pierwszy kroczek, pierwszy puzzle do tej dużej układanki, żeby po prostu nad tym pracować, być świadomym, a przez to po prostu skuteczniejszym i w jakiś sposób lepszym. Także mam nadzieję, że otworzyliśmy puszkę Pandory, że ludzie spojrzą na tą sprawę troszkę bardziej uważnie, troszkę więcej czasu jej poświęcą, bo mówię, to jest turbo ważne, a powiem szczerze, sam z niektórymi rzeczami, o których dzisiaj mówiłaś, się zmagałem, więc myślę, że to dotyka ogromny procent ludzi w biznesie, tylko się o tym nie mówi. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.